Cześć, jak co roku przygotowałem dla Was wszystkie podstawowe informacje w formie wideo. Erasmus students, please turn on English subtitles by clicking on the CC icon below. W tym roku zajęcia zawsze mamy w sali numer 32. Spotykamy się w poniedziałki i wtorki, i tutaj zmiana, punktualnie o 9, a nie jak w poprzednich latach o 9:30. Moje dzieci w tym roku chodzą do szkoły na 8:30, więc możemy zaczynać zajęcia zgodnie z oficjalnym planem. Wymogi odnośnie zaliczeń są prawie identyczne jak w zeszłym roku. Żeby zaliczyć na 5 musicie rozmawiać ze mną przynajmniej raz w tygodniu. Może to być rozmowa na dowolny temat, nie tylko na temat projektu, nad którym pracujecie. Oraz musicie oddać tekst w każdy drugi i ostatni poniedziałek miesiąca. Tekst musi mieć 1500 znaków, nie słów, i powinien opisywać coś z ostatnich 2 tygodni. Może to być coś, co Wam się przydarzyło, jakieś przemyślenia, konkretna sytuacja. Możecie pisać w pierwszej osobie lub zbudować całą scenę z dialogami. Nie ma to znaczenia. Ważne, żebyście pisały. Tekst oddajecie w formie linka do Google Docsa, którego wklejacie na Slacka. Link musi mieć ustawione uprawnienia do komentowania dla każdej osoby, która ma link. Nowością w tym roku jest konieczność przygotowania okładki do antologii z poprzedniego roku. Okładkę przygotowuje każda osoba w pracowni. Wymyślacie tytuł i projektujecie kolorową okładkę. Projekty muszą być skończone przed 10 listopada, bo w poniedziałek 13 listopada będziemy wybierać, które okładki zostaną wykorzystane. Proszę, abyście podeszły do tematu bez stresu i napinania się na zrobienie najlepszego projektu na świecie. Chodzi o coś wrażeniowego, co zepnie bardzo różne pomysły w jeden tom. Nie musi zatem stać żadna filozofia. Pamiętajcie, że jest to jedyny obowiązkowy projekt graficzny. Oczywiście zachęcam Was do konsultowania ze mną swoich pomysłów, ale ponieważ charakter tych okładek będzie dość formalny, przynoście szkice, z których da się zobaczyć, jak będzie wyglądał finalny projekt. W poprzednim roku, w pierwszym semestrze, tematem antologii było coś, co Wam się przydarzyło, a w drugim semestrze był horror. Okładka może być jedna wspólna, lub możecie zaprojektować 2 przednie okładki i antologia będzie odwracana, czyli będą jakby 2 fronty. Z jednej strony zaczyna się jeden temat, z drugiej drugi. Wszystkie PDF-y antologii z zeszłego roku wrzucam do przejrzenia na Dropboxa, link znajdziecie w opisie tego filmu. Okładki poprzednich antologii znajdziecie na stronie pracowni-gry-komiksy.pl. Ok, to przechodzimy do tematów, które macie do wyboru. Jak zapewne wiecie, moja pracownia opiera się na edukacji demokratycznej, czyli przynosi na Was znaczną autonomię co do wyboru tego, czego i jak chcecie się uczyć. To, co przedstawię, to moje propozycje, które mają Wam pomóc w wyborze, ale z każdą z Was będę rozmawiał indywidualnie i chciałbym, abyście 9 i 10 października powiedziały, na czym chciałobyście skupić się w tym semestrze. Mogą to być same gry, same komiksy lub dowolny miks jednego z drugim. No dobra, komiksy. Na start zadanie czysto warsztatowe, czyli skład antologii z poprzedniego roku. Bardzo gorąco polecam ten projekt każdej osobie, która chce podciągnąć swoje umiejętności skorzystania z InDesigna. InDesign jest niezbędny, jeżeli chcecie projektować cokolwiek, co ma docelowo skończyć na papierze. Po złożeniu antologii będziecie zaskoczone, jak dużo się nauczyłyście. Zadanie jest tylko dla jednej osoby, bo mamy do złożenia jedną antologię, więc kto pierwszy, ten lepszy. Pamiętajcie, że jak nikt się nie zgłosi, nikt nie złoży antologii, to antologia nie powstanie i nie zostanie wydana. W tym roku chciałbym wydrukować antologię przed końcem roku kalendarzowego, a nie jak zwykle na koniec roku akademickiego. Tak, żebyśmy mieli pod koniec roku trochę mniej rzeczy do skończenia. Jak co semestr będziemy robić antologię, nową też antologię. Format i marginesy pozostają bez zmian. Objętość może mieć dokładnie 4, 8, 12 lub 16 stron. Temat na ten semestr to wspomnienie. Może to być Wasze wspomnienie, ale możecie też napisać fikcyjną historię. Wspomnienie może być traktowane bardzo dosłownie lub całkowicie pretekstowo. To ma być punkt startowy, a nie konkretna wytyczna. Oprócz antologii zachęcam wszystkie osoby na 4. roku do zmierzenia się z dłuższą formą i z kolorem.
Temat zostawiam otwarty, z każdą z Was będę rozmawiał oddzielnie. Jeżeli jesteś na 3. roku, to wydaje mi się, że lepiej będzie, jeżeli zaczniesz od antologii. Wtedy w miarę szybko możesz skończyć projekt, dzięki temu nie tylko nauczysz się całego procesu tworzenia komiksu, ale też poznamy się lepiej, co bardzo ułatwi nam pracę nad dużymi rzeczami. Dłuższy komiks jest szczególnie ważny dla osób, które w tym roku chciałyby pokazać swój projekt Szymonowi Holtzmanowi z Kultury Gniewu. Mam nadzieję, że Szymon odwiedzi nas na początku 2. semestru. Jak pamiętacie z poprzednich lat, jego uwagi są niezwykle cenne i mimo, że pokazywaliśmy mu też komiksy z antologii, więc te krótsze, to jednak więcej możemy z Szymona wyciągnąć, jak dostanie choćby fragment dłuższego utworu. Gry. W tym roku przygotowałem dla Was jeszcze bardziej zróżnicowane zagadnienia, dzięki czemu możecie rozwijać dokładnie te kompetencje, nad którymi Wam najbardziej zależy. Zaczniemy od concept artu, nad którym coraz więcej co roku osób się zastanawia i chcą go zgłębić. Tutaj zakładamy, że przygotowujecie się do pracy w większym zespole, gdzie nie musicie wymyślać ani mechaniki, ani pełnego opracowania graficznego. Waszym zadaniem będzie wymyślenie jednej z 2 koncepcji do wyboru. Będzie to albo stworzenie 5 frakcji czy gatunków do gry planszowej, gatunków, jeżeli na przykład, nie wiem, robicie science fiction i są różne gatunki obcych. Może to być gra science fiction, fantasy, może to być coś współczesnego, pełen wybór. Wymyślone przez Was frakcje mogą być wobec siebie wrogie lub przyjazne. Wy wymyślacie, w jakim świecie żyją, czyli macie większą swobodę niż przy normalnym zleceniu, bo świat i wynikające z mechaniki relacje nie są Wam narzucone. Druga opcja to zaprojektowanie głównej postaci, 3 NPC-ów i jednego złola do detektywistycznej gry wideo. Zawężam tu trochę temat, raczej żeby Wam pomóc w podjęciu decyzji. Jeżeli chcesz osadzić swoje postaci w innych realiach, to nie ma problemu. Tak jak w przypadku poprzednich projektów, to są tylko tematy, które mają Wam pomóc wystartować. Detale będziemy dobierać indywidualnie. Drugim zagadnieniem jest graficzna reimplementacja dowolnego dungeon crawlera. Dlaczego ten gatunek? Założenie chodzenie postaciami po różnych miejscach, pokonywanie potworów, odkrywanie, zbieranie skarbów czy informacji powinno być bardzo tematyczne, co daje duże pole do popisu przy opracowaniu graficznym. Wybieracie gotową mechanikę dowolnego dungeon crawlera. Jakiś bardzo stary może być fajny, bo one miały tragiczną grafikę. Jak to zrobicie, zastanawiacie się, co chcecie zmienić i do dzieła. I w końcu 3. blok tematyczny z gier jest dla osób, które chcą się zająć głównie mechaniką albo jednym i drugim, czyli też opracowaniem graficznym. Proponuję wymyślenie gry karcianej składającej się z 18 kart. Ten projekt realizowaliśmy już w poprzednim roku i nadal uważam, że jest to całkiem niezłe założenie na start. Uprzedzam tylko, że jest to najbardziej rozbudowane zadanie ze wszystkich, które Wam dotychczas przedstawiłem, więc zarezerwujcie na nie odpowiednią ilość czasu. Oprócz gier i komiksów, raz w tygodniu spotykamy się na kręgu. Krąg będzie się odbywał na zmianę w poniedziałek i wtorek i będzie trwał maksymalnie 30 minut. W tym roku będę tego pilnował. Będziemy na nim rozmawiali o produktywności, metodach zarządzania czasem, pamięcią, koncentracją, motywacją. Ten element zajęć ma mieć charakter praktyczny. Na konkretach omawiamy, co chcecie osiągnąć i jak możemy się do tego przygotować. Oprócz tego na 1 krok w miesiącu przygotuję krótką pogadankę na przegłosowany przez wszystkich temat. Dam Wam na Slacku kilka opcji do wyboru lub sami coś zaproponujecie, a ja w odpowiedzi przygotuję prezentację. Chodzi tutaj głównie o zagadnienia praktyczne, umowy, prawa autorskie, jakieś software'owe rzeczy, rozmawianie z wydawcami, zarządzanie projektami itd. Ale jestem otwarty na wszystkie propozycje. Czyli raz w miesiącu mam taką prezentację, 3 razy w miesiącu rozmawiamy o tym, nad czym Wy pracujecie i jak możemy to zoptymalizować. Forma prowadzenia zajęć również jest demokratyczna. Co to znaczy? Ja preferuję z Wami kontakt twarzą w twarz. Na pracownianego Slacka wrzucacie przed zajęciami szkice, teksty i inne materiały do omówienia. Dzięki temu ja mogę się wcześniej przygotować do rozmowy z Wami i potem rozmawiamy o nich na żywo.
W ten sposób minimalizujemy ilość nieporozumień. Jednak staram się dostosować do Waszych potrzeb. Jeżeli na przykład nie lubisz rozmawiać o pracach publicznie, to możemy wyjść na korytarz. I jeżeli wrzucanie na Slacka szkiców w ogólnie dostępny kanał jest dla Ciebie trudną barierą, możesz mi wysłać się DM-ką. Zależy mi, abyście czuły się na tyle bezpiecznie, by bez oporów pokazywać mi nawet te próby, z których nie jesteście zadowolone. Bo właśnie po to tu jestem, by Wam pomóc w przekraczaniu trudności. Jednak żeby to zrobić, muszę mieć możliwość rozmawiania z Wami. Dlatego proszę, jeżeli poczujecie blokadę, to i tak przyjdźcie porozmawiać. Czasem coś uda mi się powiedzieć, co Was otworzy. W końcu jesteście w szkole i nie chodzicie tu, by za każdym razem tworzyć wybitne dzieła, tylko po to, aby mieć satysfakcję z własnego rozwoju. Ok, na koniec temat, który obiecałem uregulować. Wystawa końcoworoczna. Wystawa jest Wasza, należy do Was. Ponieważ nie wymagam od Was skończenia żadnych projektów, to nie mogą wymagać, abyście brały udział w wystawie. Jednak części z Was zależy na tym, by pokazać swoje prace. To rodzi pewne sprzeczności i wymusza dodatkowe obowiązki nawet na osobach, które wystawą nie są zainteresowane. Dlatego od tego roku proponuję taką formę. W połowie drugiego semestru poproszę Was o deklarację, czy chcecie przygotować wystawę, czy nie. Jeżeli 10 osób lub połowa osób w pracowni, w zależności co będzie mniejsze, zdecyduje się na wystawę, to przygotujemy wystawę. Osoby, które się zdeklarują na tak, będą musiały wziąć udział w wieszaniu wystawy i będą musiały zapisać się na dyżury. Dlatego proszę, deklarujcie się mając to na uwadze. Osoby, które nie zdeklarują się do udziału w wystawie, nie będą musiały ani jej przygotowywać, ani brać w niej udziału, ale wystawa nie będzie dla nich zamknięta. Nadal będą mogły powiesić swoje prace, ale oczywiście, jeżeli się zdecydują to zrobić, będą musiały wziąć udział w przygotowaniach. Jeśli jednak za wystawą nie zagłosujecie, nie zagłosuje minimalna ilość osób, nie będziemy przygotowywać wystawy. Jak co roku nagram film podsumowujący rok akademicki i puścimy go na ekranie przed wejściem do pracowni. Dodam tutaj tylko, że ja w żaden sposób nie preferuję jednego czy drugiego rozwiązania. Przez wiele lat nie robiliśmy wystawy. W zeszłym roku postanowiłyście przygotować wystawę i wyszła bardzo fajnie. Oba rozwiązania są dobre. Nie dopowiadajcie sobie jakiejś ukrytej agendy. To nie jest podstęp, tylko naturalna konsekwencja założeń pracowni. Na koniec przypomnę, że swoją działalność pracowni konsultuję na comiesięcznej superwizji psychologicznej. Konkretne sytuacje zaistniałe w pracowni są oczywiście omawiane z zachowaniem Waszej anonimowości. To tyle, do zobaczenia na zajęciach.